Cześć kochani, jak zwykle witam Was bardzo serdecznie, czyli Janusz Dąbrowski na kanale Barwy Zdrowia. O czym dzisiaj sobie porozmawiamy? A porozmawiamy sobie na temat, który jest z dziedziny rozwoju osobistego, czy też osobowego. Różne są tutaj nazwy, czy też rozwoju duchowego. Wiemy doskonale, że nie jesteśmy tylko, przynajmniej wy wiecie doskonale, że my jako istoty ludzkie nie jesteśmy tylko ciałem, jesteśmy czymś większym, znacznie większym. Na jednym z naszych szkoleń w Radomsku dwudniowych, między innymi swoją prelekcją występowała pani Dorota Gudaniec. Dorotka, fantastyczna kobieta, fantastyczna istota, matka polskich konopi, która też przeszła swoje, ale to już mniejsza z tym. Bardzo się lubimy, szanujemy się. I ona zadała nam takie pytanie: czy masz ciało, czy jesteś ciałem? Więc ja mógłbym teraz wam też zadać te pytanie, czy jesteście ciałami, czy też macie ciała? Kim my jesteśmy? Czym jest nasze ciało? Czy ciało to ja? Janusz, a może Piotrek, a może Zbyszek, a może Mariola, a może Jadwiga, może Tereska, może Bożenka? Nam nadano imię, taką etykietkę przyklejoną, lepszą, gorszą, albo nam się podoba, albo nie. Po pewnym czasie czasami nazwiska zmieniamy nawet w sądzie, żeby nie nosić poprzedniego, bo nam się bardzo, bardzo nie podobało. Ale często mówimy, ale fajne mam ciałko, albo o kimś tam, jakieś dziewczynie, chłopaki mówią, ale ciałeczko, czy coś w tym rodzaju. Dziewczyny zresztą podobnie, a więc mówimy o kimś, że ma ciało, czyli nasz kosmiczny skafanderek. Ale dobrze. Między innymi o tym piszę w mojej publikacji, tutaj jest pokazane, kim jesteś. Tam piszę między innymi, no właśnie, kim my jesteśmy i dlaczego powinniśmy być tak zwanymi pozytywnymi egoistami, a nie negatywnymi, bo są dwa rodzaje egoizmów. Negatywny, tylko i wyłącznie ja, i pozytywny. Przede wszystkim ja, bo bliższa koszula ciału, kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Co innym dasz, jeżeli sam nie masz? Jeżeli nie masz co do gara włożyć, z przeproszeniem, to oczywiście to jest też metafora, to w jaki sposób pomożesz innemu? Jeżeli nie masz w sobie miłości do siebie, to jak możesz dawać miłość innym? To jest jedna wielka pomyłka, naprawdę. Wbrew pozorom. Oczywiście, słuchajcie, jak zawsze, każdy może mieć własne zdanie. Ja szanuję te opinie różnego rodzaju. Dzisiaj w ogóle ta audycja będzie dość nietypowa, bo będę między innymi mówił, słuchajcie, o Chrystusie Jezusie, o Jego naukach, bo ja w ogóle interesowałem się. Czytałem bardzo dużo, no, analizowałem w ogóle Biblię, bo mnie coś ciągnęło. W ogóle przeczytałem setki, jak nie więcej, książek w swoim życiu. A w ogóle na tematy biblijne, wiary i tak dalej rozmawiałem oczywiście z katolikami. Sam z urodzenia jestem katolikiem, ale nie jestem kompletnie praktykującym. Ja mam własną ścieżkę, że tak powiem, do absolutu, do mądrości, do Boga, jak zwał, tak zwał. To są też te etykietki. Tylu ludzi, tyle ścieżek uważam do Boga, ilu ludzi jest, tak prawdę mówiąc. No, gdybyśmy szli ramię przy ramieniu, to każdy będzie miał inną ścieżkę. Bo ten pod nogami będzie miał kamyczek, a ten będzie miał kępkę trawki na przykład i tak dalej. Ale wiecie, że to jest metafora. A więc rozmawiam z katolikami, nawet byłem przez pewien czas wprowadzony do takiego ruchu rodzin nazaretańskich, ale wszedłem w to widocznie po to, żeby się przekonać naprawdę, jak to jest, i tam z dnia na dzień później zostawiłem to. Rozmawiałem z zielonoświątkowcami, z adwentystami, z badaczami Pisma Świętego, ze świadkami Jehowy, z prawosławnymi i jeszcze kilkoma, powiedzmy, ludźmi z różnych wyznań. I powiem tak, że żadne jakieś, powiedzmy, dogmaty, a już w ogóle dogmatów to nie znoszę, jakieś prawdy głoszone przez tych wszystkich ludzi do mnie nie docierały kompletnie. I stwierdziłem po pewnym czasie, że jestem jak zwykle taki samotny wilk, że tak powiem, wolny strzelec, i nikt nie będzie zawłaszczał mojej przestrzeni. A więc słuchajcie, jeżeli dzisiaj poczujecie się, że może ja usiłuję zawładnąć waszą przestrzenią, to kochani, żebyście byli spokojni, absolutnie nie.
I często przed moimi prelekcjami na temat zdrowia zwłaszcza mówię, posłuchajcie, do tych ludzi, którzy mnie słuchają, możecie to wszystko, co mówię, przyjąć w 100%. Możecie w 100% odrzucić. Możecie wziąć tyle, ile chcecie. Po prostu badajcie to, sprawdzajcie, szukajcie potwierdzeń, szukajcie zaprzeczeń i tylko tyle. W tej audycji jest tak samo. Szukajcie potwierdzeń, szukajcie zaprzeczeń, reagujcie sercem, czuciem. Rozum jest straszliwie zawodny, się przekonałem wielokrotnie, że rozum to jest rozumek, często głupi i nawet nie ma o czym mówić. Trzeba słuchać serducha, czyli podszeptów intuicji, to co czujemy naprawdę na sercu i na brzuchu. Tam są dwa dodatkowe mózgi, mózg brzuszny, mózg po prostu jelitowy, brzuszny tak zwany, mózg sercowy i mózg brzuszny. Tyle chyba na wstępie. Posłuchajcie, w ogóle o czym będzie audycja? No właśnie o dowodach. A daj mi dowód. A jaką podaje gwarancję? Słuchajcie, nasłuchałem się tego zwłaszcza ostatnie chyba 30 lat. O tak, po dziurki, powyżej tych koniuszków uszu, od różnych ludzi. Znaczy większość to byli naprawdę fajni ludzie, którzy szukali wiedzy, ale czasami zdarzali się tacy, wiecie, bezczelni, jacyś wszystko wiedzący, z góry patrzący i tak dalej. A niech mi pan udowodni. Kiedyś pamiętam taką rozmowę z pewnym facetem, który miał ogromne problemy z układem kostno-stawowym, a ja akurat zajmowałem się magnetoterapią, nie tylko. I miałem kapitalne urządzenie do dyspozycji, które mogło mu pomóc. No więc prezes jakiejś prywatnej, dużej firmy przyjął zegarkiem, proszę pana, ma pan 2 minuty, żeby mnie pan przekonał. Ja wtedy usiłowałem coś mu powiedzieć, tak? Dzisiaj w żadnym wypadku powiedziałem, żegnam pana, pan się nie nadaje do rozmowy, niech się pan w ogóle zastanowi nad swoim postępowaniem, jak pan siebie traktuje. Naprawdę, bezczelnie bym tak powiedział, bez żadnego ale. Bo to był po prostu, przepraszam za wyrażenie, charakter palanta, żeby inaczej nie powiedzieć. Gość, który kompletnie nie szanował siebie. A więc słuchajcie, będziemy dzisiaj mówić o pewnych postawach ludzkich, tych ludziach, którzy żądają od nas niejednokrotnie dowodów. Jakiś tam, udowodnij, że to, udowodnij, że tamto. Wielu chłopaków żąda swoich dziewczyn, to jest bezczelne w ogóle jakieś żądanie. Udowodnij mnie, że mnie kochasz i wiadomo, czym to się ma skończyć. No to w tym momencie to dziewczyna powinna powiedzieć takiemu chłopakowi żegnaj, czy nie wiem, dziewczyny żądają od chłopaków jakichś dowodów, że ten chłopak ją kocha i tak dalej, i tak dalej. Takie, nie wiem, o co tu chodzi. Albo się wie, albo się nie wie. A jakie dowody mogą być? Dowody są na co dzień. Ja często w swojej praktyce, bo prowadzę taki kompleksowy program wspomagania metabolicznego, czasami się zdarza, że ktoś pyta mnie o coś i żebym coś udowodnił. Ja mówię, nie będę niczego udowodnił, żadnych twardych dowodów. Mogę pani przedstawić czy panu informacje, jak to działa, mogę pokazać efekty tego, natomiast co pan zrobi, to jest pana sprawa. Nie moje pieniądze, nie moje życie, nie moje zdrowie. Koniec. Skończyło się udowadnianie. Mogę przedstawić tylko informacje. Wszystko. A niech każdy sobie wybiera własną ścieżkę. I tutaj będzie tak samo. Posłuchajcie, możliwe, że ta audycja po prostu przyda się niektórym z Was, bo też macie jakieś czasami problemy. Problem, w zasadzie nie powinniśmy mówić problem. Mamy zadanie do wykonania, zadanie nad sobą samym, nad własną mentalnością, nad różnymi rzeczami. A więc jak poradzić sobie z tym udowadnianiem, z tą przerwą w udowadnianiu? Porozmawiajmy na ten temat. Słuchajcie, udostępnię w tej chwili ekran i przeczytam po prostu fragment mojej książki Nie samym chlebem żyje człowiek. Książka, która została napisana ponad 350 stronek, że pamiętam, w ciągu miesiąca i 7 dni, pamiętam, pisałem jak w amoku. Dopiero po napisaniu już wiedziałem, że byłem przygotowywany przez wiele lat do tego pisania. Książkę napisałem w 2007 roku i 16 lat ta książka czekała na wydanie. Czemu tak długo? Nie wiem. Dzisiaj to traktuję ze spokojem. Nie muszę zastanawiać się, nie wiem.
najwyższy, który mi dyktował pewne rzeczy. Ja byłem takim sekretarzem tylko, który zapisywał słowa. Wie, być może ja nie dorosłem do wydania, być może ludzie nie, wówczas jeszcze nie dorośli, jakaś sytuacja niedojrzała i tak dalej. A dzisiaj się okazuje, że jest ok i tak dalej. A więc, kochani, udostępniam ekran i pewien fragment, dość obszerny, oczywiste, jak to u mnie bywa, ale będzie na temat właśnie dowodów. Momencik, tutaj muszę pewną rzecz zamknąć. Kochani, a więc rozdział z tej książki. Nie samym chlebem żyje człowiek, jak odkryć Boga w sobie. Jak odkryć Boga w sobie. Chociaż jeden mały dowodzik. Niektórzy mogą mi nie wierzyć, ale wypróbowałem już sporo z tego, o czym piszę. Mnie pomogło i nadal pomaga. Znam również wielu takich, którym wejście na duchową ścieżkę również ułatwiło życie, chociażby przez to, że zaczęli inaczej je postrzegać. Bo nie jest istotne, co przeżywasz. Istotne jest, jak przeżywasz. I tu cytat z Süddeutsche Zeitung z 6 czerwca 2007 roku. Popatrzcie, ile lat upłynęło. Neurobiolog Michael Persinger podczas swoich eksperymentów laboratoryjnych zauważył decydującą różnicę między wierzącymi i nie. Ci pierwsi odczuwali obecność boskiej wielkości i szczęście. Drudzy doświadczali lęku przed śmiercią. To jest artykuł Adriana Cray. Rozum przegrywa, gdy gadają sami oświeceni. Właśnie z Süddeutsche Zeitung. I w tym momencie, a może jednak ktoś zacznie domagać się dowodów, chociaż jeden mały dowodzik. No więc ja pytam, po co? W jakim celu? Mało dowodów swojej mocy pozostawił Jezus i jak go żeśmy przyjęli? Bo słuchajcie, taka mała dygresja, bo wielu z nas, tak zwanych wierzących, czyli katolików, chodzących do kościoła, wierzy, tak, wierzy, modli się i tak dalej, ale praktycznie nic nie wiemy o nauce Jezusa. I to, co robimy wielu z nas, większość, ogromna większość z nas w życiu, nijak się ma kompletnie do tego, czego nauczał w ogóle Jezus. I też udowadniał, pokazywał. Ilu wierzyło? Dzisiaj tak samo. Ach, to jest mityczna postać, nie był. A daj mi dowody, że istniał Jezus i tak dalej, i tak dalej. A nic nie muszę nikomu dawać. Nie wierzysz, to nie wiesz, to jest twoja sprawa. Ja wierzę, ja wiem w dodatku. Ja wiem, że on był, że jest w dodatku. I cytat z Ewangelii Janowej. Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście mnie. Gdyby jednak przybył ktoś inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od Boga? I mimo to wielu ludzi ze zniecierpliwieniem może powiedzieć: to udowodnij, że masz możliwości Boga, udowodnij, że możesz obejść się bez picia, jedzenia, oddychania, pokaż, że latasz jak ptak, udowodnij. Więc proszę bardzo, latam, wystarczy, że wsiądę do samolotu i fly by lot albo Ryanair. Za chwilkę odpowiem, zaś teraz ciekawy, przynajmniej dla mnie, cytat, jakby motto do tego, co zakomunikuję dalej. Osiągając boską świadomość, już się nie walczy ze wszechświatem. Płynie się zgodnie z nim. Człowiek wtedy nie chce usilnie zmieniać świata. Zamiast tego robić to, co jest w danej chwili do zrobienia. Działa jak woda, która po prostu płynie, nie próbując robić nic innego. Takie działanie jest czyste i zgodne z ruchem boskości. Budda osiągnął oświecenie. I co zrobił? Tylko nauczał. Aż nauczał. Nadal prowadził żebracze życie, nadal jadł, spał, chodził, rozmawiał. Nie chodzi o to, że po oświeceniu można zmieniać cały świat. Chodzi o to, że po oświeceniu nie stawia się już oporu temu, co jest. Wszystko jest w porządku, ponieważ działa zgodnie z ruchem boskiej energii we wszechświecie, zgodnie z procesem miłości, który odbywa się sam. Oświecony jest tego świadomy i całkowicie z tym synchronizowany. To był taki artykuł Naturalność boskości i komentarz jednego z, znaczy twórcy tego takiego portalu internetowego Andandana,
z dnia 16 grudnia 2016 roku na portalu www.rozwójduchowy.net. I jeśli teraz odpowiem na to tak, jak odpowiem, to pewnie ponownie narażę się komuś na zarzut, że kręcę, że wymiguję się od prostej odpowiedzi. I będzie to kolejny dowód, że poruszam się ciągle w sferze teorii. Ciągle ta teoria, te wydumane idee, nie znajdujące odzwierciedlenia w praktyce. Żądanie jakichkolwiek dowodów świadczy, niestety, o niedojrzałości żądającego, do której wszakże ma zupełne prawo. Przyjdzie jeszcze czas na zrozumienie i dla niego. Zresztą przecież i tak każdy z nas jest ciągle w drodze do dojrzałości, do rozumienia wielu spraw. I tu cytat ze wspaniałej książki Życie i nauka mistrzów Dalekiego Wschodu Berda T. Spaldinga. Jezus jest drogowskazem. To On podał dowód prawdziwości twierdzenia. My nie musimy niczego udowadniać, lecz jedynie uwierzyć w prawdziwość dowodu i stosować twierdzenie: naśladuj mnie. Wszystko jest możliwe dla ciebie, jeśli w to uwierzysz w duchu. Uśmiecham się, kochani, bo kiedyś to czytałem, w ogóle tą książkę, miałem 40 parę lat, nic nie rozumiałem z tej księgi. Dopiero jak miałem 50 chyba 4 lata, znowu sięgnąłem niechcący. Przypadków nie ma i się zachwyciłem wówczas, bo już do tego dojrzałem. Dlaczego ktokolwiek ma dla nas cokolwiek udowadniać? Czy nie lepiej wydobyć z siebie ideał, wypracować go, a nie żądać tego od innych? Łatwiej jest jednak żądać, często wyśmiewać, rzucać oskarżenia, kpić, nie dowierzać, niż samemu sprawdzić, zweryfikować, poznać, nauczyć się, pojąć, wypracować. Dlaczego tak jest? Ponieważ pierwszy wariant jest znacznie łatwiejszy, nie wymaga wysiłku, zastanowienia, przemyślenia, a jedynie prostej reakcji. Nie, bo nie. I koniec, kropka. Łatwiej rzucić oszczerstwo, wyzwisko, wyszydzić, aniżeli przesłać miłość. Wskazanie Jezusa, aby kochać swoich nieprzyjaciół, aby kochać myślących inaczej niż my, jest bardzo trudne. Ale kto powiedział, że proces naszego dojrzewania, wychowywania, samowychowywania ma być łatwy? Ja sam miałem i mam ciągle sporo z tym problemów. Naprawdę. Powróćmy jednak do dowodów. Przypomina się to kuszenie Jezusa na pustyni. Cytat. Rzekł mu wtedy diabeł: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem. Odpowiedział mu Jezus: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek. I to jest właśnie tytuł tej mojej książki. Uważam, że najważniejszy w moim życiu. Nie samym chlebem żyje człowiek. Po co, w jakim celu miałby Jezus zamieniać kamienie w chleb? Po co zamieniać stworzony już materialny twór na inny produkt? Przecież Jezus doskonale wiedział, że z kosmicznego tworzywa, boskiej energii, który jest wypełniony cały wszechświat, mógłby bez problemów zmaterializować pokarm. A po co miałby jednak to robić i komu miałoby służyć to pożywienie? Czy nie mógł nasycić swojego ciała w inny sposób? Czy musiał uciekać się do cyrkowych sztuczek z materią? Czy dla tak niskich celów otrzymał Jezus potężną moc? Myślę, że wielu z nas słyszało już o żyjących współcześnie ludziach, którzy nie jedzą, nie piją, a żyją. Nauka nie jest dziś jeszcze w stanie wyjaśnić tego zadziwiającego zjawiska. Można domniemywać jedynie, że ludzie ci w jakiś sposób przyswajają bezpośrednio boską energię, organ, energię życia, nieważne zresztą jak zostanie nazwane. To widocznie wystarczy, aby ciało żyło i prawidłowo funkcjonowało. Wielu jednak domaga się dowodów i wyjaśnienia niezrozumiałych zjawisk, co ze wszech miar jest zupełnie zrozumiałe.
Jezus doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że uleganie pokusie udowadniania jawi się jako próba popisywania się i jednocześnie akt niewiary lub wiary nie do końca. Jeśli on wiedział to, co wiedział, to w jakim celu miał cokolwiek i komukolwiek udowadniać? Takie działanie byłoby absolutnie bezsensowne. Zwulgaryzuję sprawę, ale przypomina to nieco próbę prowokowania mistrza sztuk walki przez ulicznego zabijakę, który chce koniecznie zweryfikować prawdę o umiejętnościach mistrza. Ten zaś po prostu wie, że taka konfrontacja jest bezsensowna, ponieważ zna prawdę o swoich zdolnościach, umiejętnościach. Udowodnienie jednemu nie przerwie łańcucha prób wymuszania, udowadniań przez innych twardzieli. I tu następny cytat z książki Prawdziwe życie w Bogu Wasula Ryden, tak się zdaje się pisze. Niech mi wolno będzie powiedzieć, że wielka liczba dusz kapłańskich z powodu wątpliwości i obawy jest odpowiednikiem faryzeuszy zaślepionych swoją pychą i obłudą. Czasy się nie zmieniły. Dawałem im znaki, ale oni pragną takich znaków, które mogliby wytłumaczyć przez dowody, które chcą dowodów. Oprócz tego, to, że nie umiemy jeszcze objaśnić dokładnie i do końca wielu faktów, wielu zjawisk, nie znaczy, że one nie istnieją. Próby wtłoczenia niezrozumiałych zjawisk w ciasne ramy przyjętych paradygmatów tylko dlatego, że obecnie, czy też dzisiejszymi metodami nie można ich udowodnić czy wyjaśnić do końca, są, mówiąc delikatnie, krótkowzroczne. No więc co pozostaje? Upierać się przy swoim, trwać przy dogmatach, czy też poznawać, zgłębiać rzeczywistość. Bo jest tak, że duża wiedza pomaga wierzyć, mała przeszkadza. Czy ktoś 100 lat temu myślał, że będziemy latać w kosmos, że będą telefony komórkowe, że będziemy przeszczepiać serca i inne narządy? A przecież w dawnych wiekach pojawiały się przepowiednie. Pewnie były to tak zwane przekazy prekognicyjne, że w powietrzu będą latać stalowe ptaki wożące w swoich brzuchach ludzi, że w domach będą skrzynki, w których można będzie zobaczyć cały świat, że cała Ziemia będzie splątana pajęczyną. Dzisiaj to jest radio i telefonia. Czy potrzeba wymienić i następne przykłady? Każdego prorokującego, każdego wizjonera mówiącego o tym wyśmiewano w ówczesnych czasach, traktowano jako niespełna rozumu. To teraz ja mam ochotę na małe dowody. Hej, niedowiarkowie, udowodnijcie mi, że istnieje prąd elektryczny. Udowodnijcie mi, że istnieje wiatr. Niedorzeczne? Ja chcę zobaczyć prąd, ja chcę zobaczyć wiatr. No, słuchajcie, czasami nawet dorośli zachowują się jak małe dzieci, tak? No więc ja tym razem upieram się, kładę się na płyty chodnikowe, walę rączkami, nóżkami, moimi tymi dużymi dorosłymi i mówię, chcę dowodu, chcę dowodu, chcę dowodu. Udowodnijcie, pokażcie mi. Więc teraz na spokojnie. Czy ktoś na świecie widział prąd elektryczny lub wiatr? Adwersarze odpowiedzą z pewnością, chłopie, przecież nie widać gołym okiem ruchu ładunków elektrycznych, czyli elektronów w przewodniku, nie widać wiatru, ale skutki działań obu mediów są widoczne. No kochani, właśnie, skutki są widoczne. I tak na marginesie, dzisiaj można wyjaśnić wiele z niezrozumiałych zjawisk na bazie fizyki kwantowej. Nie przerażajmy się, nikt nam nie każe jej studiować. Warto jedynie zaznajomić się z niektórymi wnioskami z niej wynikającymi. O ile jesteście naprawdę tym zainteresowani, to zajrzyjcie proszę do mojej dwutomowej pracy Biomagnetyzm. No, dodam tutaj w sklepie www.januszdabrowski.pl. Tam są cuda dopiero. Jeśli jednak ktokolwiek jest uparty, chce dowodów, to proszę bardzo. Czy jednak uwierzy i przyjmie moje dowody? Czy uzna je za wystarczające?
Powie może, to są twoje braku przewidzenia, twoje iluzje, twoje nieżyciowe, nierealistyczne teorie. Dzisiaj te zdarzenia, o których piszesz, to przypadki, jakich mnóstwo w życiu każdego z nas. Kochani, ja dzisiaj już nie potrzebuję żadnych dowodów. Ja nie tylko wierzę, ja po prostu wiem. Ja po prostu wiem. Jest akurat piątek, 8 czerwca 2007 roku. Pisałem te słowa, kochani, 8 czerwca 2007 roku. Wiadomości TVP1 podają akurat obszerne wiadomości o wizycie prezydenta Busha w Polsce. Tego starego Busha jeszcze. Siedzę teraz przy kąpie i klepię w klawiaturę. Piszę teksty, które właśnie teraz czytacie. Oczywiście następne pojawią się w następnych tygodniach, dniach i tygodniach. A ja sam nie wiem, co wówczas powstanie. Dzień wcześniej, w środę, wiedziałem już, że zacznę pisać w czwartek, 7 czerwca. Otrzymam pomysły, wiedzę i wszelkie niezbędne mi umiejętności. Jeszcze jedno ci wam powiem. To nie pierwsze w moim życiu takie wiadomości z wyprzedzeniem. Ale o tym potem, może kiedy indziej. Uśmiecham się właśnie teraz do własnych myśli. Patrzę na rozłożone przede mną notatki, zapiski fragmentów książek, poczynione jeszcze kilka lat temu. Wszystko mi gra. Wszystko układa się w logiczną całość. Przecież powiedziałem już Bogu, dobrze, Panie, jeśli mam pisać, to daj mi potrzebną wiedzę, umiejętności. Dyktuj mi, ustaw teksty, ja zrobię swoje, ale po prostu Ty bądź autorem tej książki. I właśnie słyszę małe protesty. To Ty, Januszku, jesteś jej autorem. Ja daję Ci narzędzia, a Ty Twoje chęci i przyzwolenie. A, no tak, prawda. Zapomniałem, że mam wolną wolę i mogę powiedzieć Bogu po prostu nie chcę. Więc codziennie wieczorem kończę swoją porcję stukania w klawiaturę i nie wiem, co będę pisał jutro. Czuję niesamowite zmęczenie, pustkę w głowie. Jestem po prostu wyprany z energii tematu, który mam poruszyć. A następnego dnia od rana znów nagle spływają szybko myśli. Więc łapię za długopis, spisuję te teksty, aby nie uronić ani jednego słowa. Później to jeszcze nieco rozwijam, szukam potwierdzenia w cytatach i tak dalej. Siadam do komputera i teraz układam już na czysto tekst. Wygląda na to, że pisanie, tworzenie jest takie proste i łatwe. To nie jest tak. Uświadamiam sobie właśnie teraz, że przecież przez ostatnie lata przeczytałem mnóstwo różnych książek związanych tematycznie z tym, o czym teraz piszę. Musiałem to wszystko poukładać sobie w głowie, przemyśleć. A przecież nie sądziłem wówczas, że będę pisał. Robiłem wiele notatek, zapisywałem mnóstwo ważnych dla mnie cytatów, rozmawiałem z wieloma ludźmi, uczyłem się. Dziś wiem, że w ten sposób przygotowywałem się do tego dziś. Teraz jest tak, że Bóg systematycznie przesyła mi inspiracje. Całe pakiety gotowych myśli. Nie za dużo, nie za mało. Od tyle tylko, aby na dzień pracy starczyło. Trzeba przecież dbać o higienę pracy umysłowej, prawda? Czy to Bóg sam bezpośrednio przesyła mi informacje? To już mnie kompletnie nie obchodzi. Możliwe, że jego posłańcy dostarczają niezbędną mi wiedzę. Możliwe też, że po prostu Bóg przyzwolił na połączenie z jego potężnym serwerem zainstalowanym w kosmicznej bibliotece. Nie obchodzi mnie, jak się to odbywa. Ja dziękuję Bogu, że to się odbywa. Jakich kto jeszcze chce dowodów? Czy przyjmie to, co dla mnie jest cudem? Wyjaśniam od razu, że cudem nazywam świadome działania Boga w każdym z nas i poprzez nas. Jest w takim razie dla mnie cudem Boga działającego we mnie, przeze mnie i poprzez innych, że spłaciłem sporą część moich długów przy nędznej emeryturze. A kochani, dodam tutaj, byłem wówczas w bardzo trudnej finansowej sytuacji, byłem na emeryturze, byłem budżetowcem, a jednocześnie prowadziłem działalność gospodarczą, która po prostu zwyczajnie padła, miałem długi w ZUS-ie między innymi, bo nie stać mnie było na opłacanie trzeciej składki zdrowotnej i jeszcze oprócz tego zadłużenie w bankach i tak dalej, i tak dalej. Nie trafione po prostu pewne rzeczy, inwestycje.
Cudem jest, że nadal je spłacam i spłacę resztę, bo to moja powinność wobec moich wierzycieli. Cudem było, że nawet wówczas, kiedy przez tydzień nie miałem ni złotówki w kieszeni, nie głodowałem. Tak, przeżyłem takie czasy. Cudem Boga było i jest, że przestałem się bać wielu rzeczy, że odeszły raz nareszcie ode mnie potworne stresy, że przestałem się budzić mokro od potu. Tak było, kochani. Owszem, zostały jeszcze pewne lęki, 2007 rok, ale staję w prawdzie wobec siebie. Przyznaję się do nich, analizuję, jakie są tego przyczyny i staram się zmienić sytuację. Cudem jest i to, że wszelkie sprawy układają mi się coraz lepiej, a działania osób, które z własnej woli uczyniły się bezsensownie moimi wrogami, spalają na panewce. Cudem jest, że przebaczam z serca tym ludziom. Nie dlatego, że jestem taki sam z siebie wspaniały. To też oczywiste. Wszyscy jesteśmy wspaniali. Ale że Bóg we mnie tak wspaniale działa i wychowuje mnie. Cudem jest, że dostrzegam działanie Boga w drobnych pozornie sprawach, że dziękuję Mu codziennie za wsparcie, że błogosławię świat i wszystko dookoła. Cudem było jest spotkanie wszystkich ludzi aniołów zesłanych mi przez Boga, a którzy udzielają wszelkiej niezbędnej pomocy. Cudem wreszcie wielkim dowodem mocy Boga działającego we mnie są codzienne radości, jakich wiele przeżywam. Przez każde zdarzenie, każde słowo, które do mnie dociera. Wiecie, że nawet nie jestem w stanie przedstawić tych wszystkich dowodów na to, że Bóg działa we mnie, bo jest ich tyle po prostu. Jak pisze Allan Kardec w swojej wspaniałej książce Księga Duchów, według dzieła poznaje się mistrza. Tylko pycha rodzi niewiarę. I co ktoś na takie widzenie świata może odpowiedzieć? Przyjmie jako dowody to, co przeczytał? A może powie, że powinni zająć się mną wiadomi sanitariusze i przywdzieć mi biały kaftanik z długimi rękawami zawiązywanymi na plecach. No, sprawa jest beznadziejna, to jest jakiś nawiedzony foliarz, szur i tak dalej, i tak dalej. A zresztą, posłuchajcie, kochani, po tym 2007 roku przyszły zupełnie inne czasy, 19, 20, 21 i tak dalej, a wcześniej tak samo obrywałem ostro, aż stwardniało mi siedzenie. Na siedzeniu zrobiła się skóra jak na hipopotamie. Jakich dowodów ktokolwiek by chciał jeszcze? I tutaj cytat z Ewangelii Mateusza. Przystąpili do niego faryzeusze i saduceusze i wystawiając go na próbę, prosili o ukazanie im znaków z nieba. Lecz on im odpowiedział: wieczorem mówicie, będzie piękna pogoda, bo niebo się czerwieni. Rano zaś dziś burza, bo niebo się czerwieni jest zasępione. Wygląd nieba umiecie rozpoznawać, a znaków czasu nie potraficie. Plemię przewrotne, wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany oprócz znaku Jonasza. A zostawiwszy ich, odszedł. Niczego nie udowadniał, kochani. Co do znaku Jonasza, znak taki został dany. Tak jak mówi Biblia, wierzyć, nieważne. Jezus po 3 dniach zmartwychwstał, po 3 dniach wyszedł z czeluści śmierci, dokładnie jak po 3 dniach biblijny Jonasz miał opuścić trzewie wielkiej ryby, która go połknęła. Tylko że tego znaku praktycznie nikt nie zauważył, nie zrozumiał. I nadal tak się niestety dzieje. Kochani, oczywiście, czy wierzyć, że Jezus zmartwychwstał? A ja wiem, że tak się działo, bo on to zapowiadał. Zbóżcie tę świątynię, mówił o świątyni Salomona, która była budowana 40 lat, ja w ciągu 3 dni ją odbuduję. Wariat, nie, świr totalny. Myśmy 40 lat, nasi przodkowie ją też budowali. On w ciągu 3 dni po zburzeniu ją odbuduje. On mówił o świątyni własnego ciała, czyli zapowiadał, że zmartwychwstanie. Mówił metaforami. No i kontynuuje lekturę. A może ktoś pomyśli, że Bóg nie przemawia do mnie, do ciebie, do innych ludzi, że jest to niemożliwe? Uwierzmy, jest to możliwe. Bo dlaczego nie? Bóg przemawia do każdego z nas. To zwykle
tylko zwykle nie słuchamy go, bo nie słyszymy. Często nie jesteśmy w stanie słyszeć go z jakichś powodów lub nie chcemy słuchać, a później mamy do niego pretensje, że nie jest z nami, że nie pomogą nam, że nie wysłuchuje naszych modlitw i takie tam inne derdymały. Jest szereg przyczyn takiego stanu rzeczy i z pewnością porozmawiamy jeszcze o tym. I cytat z Karola Łukasza Szymanowskiego. Religią cyników jest podważać, gdyż ich niebem jest dowód. Jakże ciężko mają się z ich wiarą, gdyż nie potrafią zrewidować i wymagają od nas dowodów, gdyż sami ich nie posiadają w swojej percepcji rzeczywistości. I na zakończenie historyjka o rozmowach z Bogiem, bo w tej mojej książce jest sporo takich różnych historyjek, czasami dowcipów. Kiedy mówisz do Boga, to ludzie powiedzą, że się modlisz. Kiedy Bóg mówi do ciebie, to powiedzą, że zwariowałeś. I kochani, to byłoby na dzisiaj tyle. Zatrzymuję udostępnienie. A więc pokleszyłem sobie dzisiaj troszeczkę. Przepraszam, przebuczę usta. A więc pokleszyłem trochę, wszedłem na ambonę i robiłem kazanie. Kiedyś, wiele lat temu, jedna z moich znajomych powiedziała, mówię, ty jesteś klecha. Ja mówię, no i dobrze, jestem, no i dobrze, będę kleszył. Kto Boga temu zabroni? No więc pokleszyłem sobie dzisiaj. Jak widzicie, chwytam byka za rogi, dlatego że to, co się zdarzyło w okresie mojego życia przez ostatnie mniej więcej 30 lat, 25 lat, to są cuda, cuda każdego dnia. Naprawdę. Mogę tylko, oczywiście mógłbym siebie obsobaczać, że tak powiem, za to, że byłem głupi, jak ślusarski imadło. Jest takie powiedzenie, bo liczyłem na swój własny rozum. 2 plus 2 to jest 4 i tak dalej, na 100%. No z matematyki tak wychodzi, zdaje się. Ale kompletnie wówczas nie wiedziałem, mając nawet 40 lat, że istnieje coś takiego jak intuicja, podświadomość, nadświadomość i tak dalej. I człowiek taki żył, taki pniak. No i z tego pnia nieforemnego po pewnym czasie ktoś zaczął obłupywać szczapy. Najpierw siekierą, piłą motorową, bolało jak piorun. Później byłem rzeźbiony dłutem i ta praca się jeszcze nie skończyła. Szlifowanie nadal idzie. Tym bardziej, że mamy takie czasy, jakie mamy. Tę audycję nakręcam w czerwcu 2025 roku. Świat się bardzo zmienia. Przyszło nam żyć w bardzo ciekawych czasach. Wiecie, że to jest przekleństwo rzymskie, starorzymskie. Obyś żył w ciekawych czasach. I do tych ciekawych czasów trzeba się, kochani, przystosować. Wiecie doskonale, że rok 2019, 20, 21 to była próba generalna. Wielu z nas kompletnie nie zdało tego egzaminu. Dało się zrobić w bambuko jak ta lala. Wielu z kolei się umocniło. Miałem to do siebie, miałem ogromne szczęście, że uczestniczyłem bardzo mocno w tych różnych historiach. I tylko mnie one umocniły. Jakieś przygody z policją i to nieraz i tak dalej, to tylko pokazało, jak system jest słaby. Ale wiecie, co mi zawsze pomagało? Ta właśnie wiara. Nie taka kościółkowa i tak dalej. Też Biblii nie czytałem w ogóle na klęczkach, absolutnie. To nie chodziło o to, że Boże, jak takie to musi być mądre, bo ja nic nie rozumiem. Nie, ja chciałem się dowiedzieć. Mówię, Boże, daj mi Twoją boską, bo twoje boskie wytłumaczenie, o co tu chodzi? I odkryły się takie rzeczy, jeszcze może kiedyś o tym porozmawiamy, że głowa mała. I, I ja wiem, że każdego dnia Bóg mi pomaga. Jestem w trakcie na przykład przygotowania pewnej bardzo poważnej pracy, pewnej prezentacji, bardzo trudnej, wyjątkowo trudnej, gdzie będę występował na bardzo dużym forum i mówię, Boże, ja zrobię swoje, ale podpowiedz mi. I dzisiaj na przykład też ileś tam slajdów zrobiłem
a do tego trzeba było ogromnej wiedzy. Ogromna wiedza, trzeba ją ścisnąć, bo ja nie mogę mówić przez 8 godzin, tylko na przykład załóżmy 30 minut. I trzeba zrobić jakiś taki kondensat, żeby do ludzi to dotarło. Myślę, że dotrze. A więc cały czas wiem, że mam pomoc, wsparcie, inspirację. Jeżeli na przykład rozpoczynam swoje wykłady gdziekolwiek w Polsce, to mówię, Boże, działaj we mnie i poprzeze mnie. I działaj w tych ludziach i poprzez tych ludzi, do których będę mówił. Niech to będzie Twój boski przekaz, a nie mój. Ja się tu, tak prawdę mówiąc, nie liczę. Jestem tylko przekaźnikiem, kanałem i tak dalej, ale z drugiej strony wiele lat też temu usłyszałem, jak mówiłem, że Boże, spraw, żebym był Twoim najniższym sługą. Taki głupi byłem wtedy jeszcze. A czy zmądrzałem, to jeszcze nie wiem. I usłyszałem natychmiast odpowiedź: nie, przyjacielem. Więc ja byłem zaskoczony, jak to? Ja Twoim przyjacielem? Taka nędza życiowa? Tyle klęsk w życiu poniosłem na własne życzenie? Oczywiście. Co to znaczy klęski? To są tylko lekcje, doświadczenia, które miałeś, które sam zaprojektowałeś sam sobie. Kocham cię pomimo wszystko. Jesteś dla mnie bezcenny. Wtedy zacząłem rozumieć. Wiele, wiele lat temu, kilkadziesiąt lat temu. A widzicie, ja odkrywam się tutaj. Widać, to jest potrzebne. Może tylko dla mnie. Może tylko dla jednego spośród was słuchających. Może być tak, że wielu mnie po prostu to, co mówię, po prostu odrzuci zwyczajnie. Powie świr, foliarz i tak dalej, płaskoziemiec, niech będzie. Nie obawiam się tego. Ale myślę, że nie, bo wy rozumiecie, myślę, że mamy do siebie wzajemne zaufanie. Jak nawet niektórzy może nie zrozumieją, ci, którzy po raz pierwszy z czymś się takim spotkają, to przynajmniej zachowają spokój. Najwyżej nie będą oglądać akurat tego kanału, wysłuchiwać. I też dobrze, no. Może po raz pierwszy się zetknęli. Nie oceniam. Jezus też nikogo nie nawracał na siłę, nie zbawiał na siłę. Każdy ma swój czas dojrzewania. I to jest najważniejsze. Natomiast już od pewnego czasu tak ciągnie mnie do takich tematów, żeby to wam przedstawiać, bo tak przypuszczam, że właśnie idą takie czasy, że trzeba będzie nam potężnej mocy, takiej mocy w nas, żeby pewne sprawy przetrwać, żeby po prostu ze spokojem patrzeć prosto w oczy naszym krzywdzicielom potencjalnym, chociaż nikt nas nie skrzywdzi. Będą chcieli, ale nie dadzą rady. Za Chiny Ludowe nie dadzą rady. Nie ma mowy. Naprawdę się już przekonałem kilka razy, że bezsilni są niektórzy. Jeżeli my mamy moc w sobie, to nie ma siły, żeby nas ktoś ruszył. W więzieniu będziemy wolni, a oni chodząc po ulicach pozornie wolni będą w niewoli. Naprawdę. Wielu z was może w to nie wierzyć, ja to po prostu wiem. Kochani, dobrze, będziemy kończyć, bo co się przedługie zrobiło. Zostańcie z tym tekstem. Życzę wam, żeby to zapadło w wasze serca. Bo to nie chodzi o moje słowa, że to były moje słowa, bo to nie były moje słowa, naprawdę. To było wszystko podyktowane mi. Ja o tym wiem. 300 chyba 50 stron, nie chce mi się tutaj sięgać po tą książkę, wyjmować, ale to było napisane, słuchajcie, w ciągu miesiąca chyba i 7 czy 10 dni. Ja pisałem jak w amoku. Ja sam nie wiedziałem, jak to się dzieje. Więc co, sam z siebie bym to napisał? Kilka grubych zeszytów, brulionów formatu A4, cytatów. Mówię, o Boże, przydałby mi się jakiś tu cytat fajny. Chlas na chybił, trafił, jest cytat od razu. To co, to przypadki? No ale każdy może mieć własne zdanie na ten temat i tyle. Kochani, bardzo wam dziękuję, że jesteście, że zawsze jesteście na tym kanale, że odwiedzacie, że rośnie liczba subskrybentów. Bardzo chcę, żeby ta wiedza szła do ludzi, bo jeżeli to nagrywam, to znaczy, że jest to po prostu potrzebne. Może nie dla wszystkich i nie musi być, ale dla tej grupy, która jest to potrzebne. Bardzo wam dziękuję jeszcze raz i proszę ewentualnie o lajki, o subskrypcje, o komentarze odważne. Nie bójcie się nawet napisać, zobaczyć mnie z przeproszeniem, może łagodnie, że panie Januszu, ale się nie zgadzam z panem. Faktycznie odkryłem coś tam, że
coś z Panem jest niedobrze. I okej, przyjmę wszystko na klatę, nie boję się tego i zostanę sam sobą, a każdy z Was zostanie sam sobą. No. Życzę Wam jeszcze raz wszystkiego najlepszego, wszelkiego dobra. Papatki. Do następnego spotkania.